Witajcie ponownie w Sunset Talks. Dziś nurkujemy w mroczne, oślizgłe i koszmarne zakamarki Królestwa Zwierząt. Wiecie, takie rzeczy, z których rodzą się koszmary. Stworzenia tak dziwne, że sama matka natura musiała mieć niezłego kaca, kiedy je projektowała. A wiecie, jakie stworzenie jest najdziwniejsze? My. Ludzie mają obsesję na punkcie strachu. Żaden inny gatunek tego nie robi. Nie widzisz gazeli na sawannie odprawiających seans spirytualistyczny, żeby przywołać ducha lwa. A ludzie? Płacimy za to, żeby nas straszono. Domy strachów, horrory, kolejki górskie. Jakbyśmy krzyczeli, tak, proszę, jeszcze więcej traum. Już i tak mamy problemy z zaufaniem. Mam w planach film o strachu i fobiach, więc kliknijcie wszystko, co trzeba, żeby go nie przegapić. Subskrypcje, dzwoneczek i całą resztę. To będzie nasz najdziwniejszy odcinek. Wiesz, co jest naprawdę dziwne? Twój odcień skóry. Nawet nie zaczynaj. Serio, jaki to odcień? Mandarynkowy tango? Wyglądasz jak więźniara w zakładzie karnym, gdzie karmią wyłącznie marchewką. Nie rozumiem, co to znaczy. Nie ściemniaj, rozumiesz? Świecisz się, jakbyś wpadła do pyłu po Cheetosach. To nie jest odcinek o mnie, tylko o potwornych zwierzętach. Potwory, zombie, wielka stopa, potwór z Loch Ness. Ludzie to uwielbiają. Dokładnie, tylko że Wielka Stopa i Nessie nie istnieją. Jesteś tego pewna? Tak, na jakieś 72%. Twoja wiara w to, że mamy choćby cząstkę kontroli nad światem, zawsze mnie zadziwia. Tusze. Ale zamiast spierać się o mity, przejdźmy do rzeczy. Oto 10 prawdziwych zwierząt, które naprawdę potrafią przerazić. Witajcie w Aktach Co? Miejscu, gdzie bystrzaki tacy jak my zbierają się trochę, żeby pogadać bez cenzury. Jeśli masz wysokie EQ i poczucie humoru, kliknij lajka i subskrypcję. To naprawdę pomaga, żeby treści płynęły nieprzerywalnie niczym wody galilejskiego jeziora. Galilejskiego. Czego niby? Naćpałaś się? Jezu, trzymajcie mnie. Dzisiejszy temat to przerażające zwierzęta. Ziemia ma jakieś 4,5 miliarda lat. Gdy była młoda, była o wiele bardziej gorętsza. Kto nie był? Amen, bracie. A gdy Ziemia zaczęła się ochładzać, pojawiła się woda. I niedługo potem związki organiczne zebrały się razem w procesie zwanym abiogenezą. I bum! Życie. Kiedy życie zaczęło się ponad 3 miliardy lat temu, miało formę jednej komórki. Dziś znamy już ponad 9 milionów gatunków zwierząt i to nawet bez liczenia roślin. No właśnie, czy istnieje coś poza zwierzętami i roślinami? Jasne, całe mnóstwo. Grzyby, bakterie, archeony, protisty. Skąd ty to wiesz? Skąd wiem? Bo gadałem z grzybem wczoraj w łazience. Grzyb? Co, nie widziałaś go? Już mi wysłał zaproszenie na kolonię. Wow. Okej. Jinx, może ty czytaj nazwy, a ja dorzucę garść faktów. Lecimy. Numer 1. Gigantyczna rogatka. Wyobraź sobie jaszczurkę, która biega szybciej niż ty piszesz SMS-y do byłego o 2 w nocy. To właśnie królewska rogatka. Jej szybkość ataku, dwukrotna prędkość grzechotnika. Gdyby ją powiększyć do rozmiarów byka, zmiażdżyłaby byka w konkursie na zderzenie głowami. I to jeszcze nie jest ta najstraszniejsza część. A co może być gorszego od byko kruszącej jaszczurki? Cieszę się, że pytasz. Ten mały potworek pluje krwią z oczu. Słucham, co? Tak, krwawe armatki. Oczodoły jako pistolety na wodę. A ta krew zawiera toksyny z jadu mrówek. Jak trafi do pyska drapieżnika, dzień tego biedaka jest oficjalnie zepsuty. I dlatego nie wychodzę na dwór. Olbrzymi równonóg. Wyobraź sobie stonogę pigułkę. Urocze, prawda? A teraz powiększ ją do długości bochenka chleba i wrzuć 2 kilometry pod wodę. Voilà! Olbrzymi równonóg, czyli podwodna rumba z większą liczbą nóg niż fabryka krzeseł w Ikei. A wiesz, że ludzie to jedzą? Wiem i nie spróbuję. Jeśli twoje sushi gapi się na ciebie 30 oczami, to znak od wszechświata, żeby zamówić frytki. Kret gwiaździstonosy.
To kanadyjski wkład w rzeczy, które nie powinny istnieć. Wygląda, jakby jego pysk eksplodował w różową, mięsną petardę. Ma 25 000 receptorów w nosie, dzięki czemu jest najszybszym żarłokiem w świecie ssaków. Wygląda, jakby wsadził głowę do miksera i przegrał. Bądź miły. Jestem miły. Mogłem powiedzieć, że wygląda jak rozwalone hemoroidy. Właśnie powiedziałeś. Amazońska skolopendra olbrzymia. To jest nie natury. Ta bestia zjada nietoperze. Wisi na suficie jakiejś jaskini, chwyta je w locie, wstrzykuje jad i chrupie skrzydełka jak chipsy. A koty też może je? Nie no, weź nie żartuj. Nie żartuję. Jestem przerażony. Jedno jej ukąszenie doprowadziło już do śmierci człowieka. Znaleziono ją raz w puszce po napoju. Koniec. Przechodzę na wodę butelkowaną. Rekin cyklop. To nie gatunek, to po prostu dziwny przypadek. Rybak w Meksyku znalazł płód rekina z jednym wielkim okiem pośrodku głowy. To się nazywa cyklopia. Zdarza się raz na 16 000 urodzeń. Przeżył? Nie, takie stworzenia rzadko przeżywają. Choć bywa, że się rodzą żywe. Jak ta krowa w Indiach z jednym okiem. Wyobrażasz sobie ją doić? Dzięki, ale nie. Rekin goblin. To żywa skamieniałość sprzed 125 milionów lat. Jego szczęki nie są przyczepione do czaszki, więc wysuwają się, jak na tym filmie science fiction Alien. Oglądanie go w zwolnionym tempie wygląda jak koszmar, który podpisał umowę z Netflixem. Nie wygląda aż tak źle. Powiedział ten, kto nie pływa. Żaba horror. Ta żaba nie żartuje. Kiedy czuje zagrożenie, łamie sobie własne kości, przebija nimi skórę, tworząc szpony. To jest przerażająco metalowe. A kijanki rodzą się mięsożerne i od razu mają ząbki. Natura stwierdziła czas na dziecięcą wersję rzezi. Atretochoana eiselti. Czekaj, a co ty tu pokazujesz? Mam zamknąć oczy? To jest Atretochoana eiselti. A ja myślałem, że nazywasz to pan fiut. To płas z Ameryki Południowej. Och, ja myślałem, że... Dzięki, właśnie pogrzebałeś moją YouTube'ową karierę. Teraz czuję się naprawdę nieswojo. Nie ma za co. To wszystko twoja wina. Atretochoeny są dość rzadkie i słabo znane. Choć wyglądają jak wąż, są bliżej spokrewnione biologicznie z dżdżownicą albo innym płazem bezpłucnym, takim jak salamandra. Pływa w rzekach Ameryki Południowej i to tyle. Koniec tematu. Ptacznik Goliat. Największy pająk na świecie. Rzadko je ptaki, częściej owady, gryzonie albo węże, ale i tak sfotografowano go z kolibrem w pysku. Jego kły mają długość centymetra. Jad paraliżuje ofiary, a potem wciąga je do nory i wsysa jak koktajl. Przeprowadzam się na Antarktydę. Jinx, ludzie to jedzą w Ameryce Południowej. Oczywiście, że tak. Ludzie usmażą nawet strach i nazwą to tapas. Ludzka mucha plujka. I na koniec stworzenie, przez które chcę wybielić gałki oczne. Gzy ludzkie składają jaja na komarach, a te wgryzają się w ciebie i wszczepiają larwy pod skórę. Larwy siedzą tam 3 miesiące na koszt gospodarza. Wychodzę. Wystawiają tyłeczki przez twoją skórę, żeby oddychać i żeby się wypróżniać. Jeśli masz szczęście, lekarz je wyciągnie pensetą, jeśli nie, czekasz aż same się wyczogają. Gratulacje. Właśnie zostałeś żłobkiem dla robaków. Istnieją całe kanały, gdzie ludzie oglądają wyciąganie gzów. Dla przyjemności. Proszę o terapię natychmiast. I tak oto mamy 10 strasznych, ale całkowicie prawdziwych stworzeń. Od krwawych armatek w oczach po larwy żyjące w twojej skórze. Ziemia to w zasadzie horror, z którego nie da się wypisać. Mów za siebie. Ja wypisuję się codziennie drzemiąc. Punkt dla ciebie. A wy? Jakie zwierzę dodalibyście do listy? Piszcie w komentarzach, żebym miała jeszcze więcej bezsennych nocy. Jeśli się śmialiście, krzywiliście albo prawie zwymiotowaliście, zostawcie łapkę, subskrypcję i nie wiem, może rozważcie terapię. Albo wyślijcie smakołyki. To też opcja. Do zobaczenia przy kolejnym zachodzie słońca.